Siemanko, spokojny, przyjemny wieczór, chillaucik można powiedzieć. W dzisiejszym odcinku Seat Leon Cupra, rocznik 2015. Trzecia generacja, właściwie jest to oznaczenie Cupra 280. Jakoś tak to się chyba oznaczało, proszę emblemacik. Skrabna dupka, proszę bardzo, naklejeczka i bardzo słusznie. O, tutaj Air Motors jeszcze. No właśnie, bo nie jest to do końca taki seryjny Seat Leon Cupra. Miał on 280 koni mechanicznych kiedyś, lecz aktualnie ma ponad 400. I wiecie co jest najlepsze? Ten wóz przy 400 koniach mechanicznych mniej więcej waży jakoś 1350 kg. Także jest to rozbójnik, rzezimieszek hiszpańsko-niemiecki. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska tak szybciuteńko, omówimy sobie modyfikacje, bierzemy raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. Samochód ten został mi udostępniony przez mojego kolegę, który chciałby już się z nim po prostu pożegnać, zmienić na coś innego. Oj, to już będzie chyba 5 albo 6 lat w jego rękach, jeszcze z moim CL63 AMG mamy zdjęcie tych dwóch samochodów. Jeśli ktoś z Was szuka takiego samochodu, z pewnością na żywo będzie mega zadowolony na oględzinach. Oryginalny lakier, nigdy nie był jakiś tam dziabnięty, salon Polska, przebieg 117 000 kilometrów. No i co? Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, wiemy przecież jak wygląda Seat Leon tej generacji, w szczególności no Cupra, no to zderzaczki. Proszę, to wszystko wygląda tak konkretniej, bo mamy tutaj pełen pakiet Maxtona. Proszę bardzo, emblemat, taki oto dyfuzor. Leon już bez pakietów żadnych, wygląda bardzo korzystnie, no ale Maxtonik dodaje mu tutaj smaku, no jak najbardziej. Jeszcze tutaj, o proszę, taka lotka. Progi boczne również, kurczę, z tej strony jest troszeczkę ciemno, może przejdziemy sobie na drugą. O, tam policja z tyłu. Obchodząc samochód, zobaczmy jeszcze tutaj tą dokładeczkę z przodu. Jest tu hashtag wyrazistość, myślę, jak najbardziej. No i proszę bardzo, bardzo duże, piękne felgi, 20-calowe aż. Rozmiar opon 235×30. Proszę bardzo, czerwony zacisk, układ hamulcowy. Felgi to Tech Ultralight GT6, specyfikacja ABT, w sensie rozmiar, odstawienie, czyli ET i wszystkie wymiary felgi wzorowane właśnie na ABT. Wiecie, chodziło o to, by auto fajnie się prowadziło, lepiej wyglądało, ale też, żeby tutaj nic po prostu nie obcierało i tak dalej, żeby było no jak należy zrobione wszystko. Mamy tutaj polerowany, właściwie taki maszynowo sfrezowany rancik. Wnęki są polakierowane na czarno w połysku. Naprawdę bardzo fajnie się auto prezentuje. Przede wszystkim jest mega zadbane. Reflektory mamy LEDowe. W sumie nie tak dawno temu był podobny Seat Leon u mnie na kanale. Czy tam Cupra Leon już to była, nie pamiętam. Ale 350-konny. Proszę, też miał pakiecik Maxtona. Też miał piękne, duże felgi. Proszę bardzo, wloty tutaj prawdziwe, też prawdziwe, te małe, sam nie wiem. Emblematy są jeszcze dziabnięte na czarno. Seat Leon tej generacji to chyba pierwszy kompakt, w którym zaczęto montować reflektory full LED. Nie wiem, czy pierwszy samochód na świecie, czy pierwszym przypadkiem nie było Audi R8. Czarne lustereczka, panorama, także dach tutaj jest też do połowy czarny. Pojemność bagażnika jakoś 380 litrów, także jest całkiem obszerny. Jeszcze tutaj mamy emblematy też czarne. Z ostrością jest nie tak? Co jest? Ale widać, wiadomo o co chodzi. Pojemność zbiornika paliwa 50 litrów według ADAC. Myślę, że 55, ale 50 wpisane. BQ Exhaust, ale do tego dojdziemy. Nie ma tu jakiegoś metalicznego rezonowania. Auto biało-czarne wewnątrz, z zewnątrz. No ktoś sobie to fajnie tutaj dopasował. Proszę, tutaj też mamy takie białe wstaweczki. Nie jest to skóra jakby takie, cholera wie. Ciężko mi powiedzieć jaki to jest materiał. Tutaj już mamy skórkę. Tutaj nie, ale miękki jest podłokietnik. Wprawdzie skórki, no to eko skórki tutaj są. Znowu te białe elementy. No i tutaj alkantarka. Przestrzeń pasażerska z tyłu. Zajrzymy do przodu od razu. I cyk. Jest ok, tak jak z tyłu. Trochę mechanicznie, ale bez metalicznego rezonowania. Fajnie, tutaj lusterka są umieszczone jakby w panelach bocznych, nie tutaj w narożnikach. Proszę, skórki, jest oświetlenie ambiente, bodajże na biało, a jeśli odpalimy tryb Cupra, czy też nawet Sport, no to będzie tutaj podświetlenie czerwone. Fotel kierowcy, proszę, elektryczna regulacja. Cupra, hashtag Cupra Duma i przestrzeń z przodu. Jeśli chodzi o modyfikacje wewnętrzne, a w sumie może odpalimy sobie, w środku chyba tylko zostały dodane takie oto manetki aluminiowe. Są one zimne, fajnie wyglądają. Trochę jest chromu, ale też matu. No takie kolory tutaj znajdziemy w tym samochodzie. No jest czerwone pole, no to mamy czerwono, no i tutaj multimedia, no to oczywiście kolorowy
wyświetlacz. Jeśli mowa o nawigacji, no to takiej samej w sobie nawigacji tutaj nie ma, ale kto dzisiaj korzysta z nawigacji? Jest Android Auto i Apple CarPlay. Proszę bardzo, widok na przykład tutaj, pakiet chrono, można powiedzieć, jak w Porszakach. O, to sobie można tutaj jeszcze zmieniać. Prosty system multimedialny, jest to przedlift. Wszystko tutaj jest ok, nie tnie się. Proszę. Prosto, klarownie, tutaj też pełno fizycznych przycisków, panel klimatyzacji, podgrzewane fotele, tutaj tryby jazdy. No tak, komfort, sport, Cupra i indywidual. Tutaj ważna sprawa. Pokażę Wam jako dowód, proszę, DCC, auto ma aktywne zawieszenie. Blokada mechanizmu różnicowego, proszę. I nie jest to tak jak w Polo ostatnio GTI, że po prostu przyhamowywuje nam auto i tak symuluje jakby działaniem. Tutaj mamy VAQ. To jest taki, proszę Państwa, poziom wyżej. Dzięki temu te Seaty naprawdę świetnie sobie radzą na torach. Są leciutkie, są dość tanie, patrząc na to, co oferują. Łatwo je modyfikować. Fajna eksploatacja. Kierownicę to jeszcze tak pokazuje. Tutaj podcięcie, emblemat Cupra. Liczniki mamy tradycyjne, normalne, okrągłe tarcze. Prędkościomierz do 300 km na godzinę. Myślę, że nie bez powodu. I po środku wyświetlacz monochromatyczny. O, dane i tak dalej. Typowa wagowska zagrywka. Gasimy. Tu oczywiście okno dachowe można sobie odsłonić, ale też zasłonić. O, proszę bardzo, taka krateczka. Jeszcze taki detal, jak dobrze pamiętam, była to jakaś wersja Blackline, coś takiego i zamiast chromów na przykład tutaj, czy też tutaj mamy czarne elementy w połysku, polakierowane, proszę, tak to wygląda. No i dobra, otworzymy sobie maskę i tak, za chwilkę tam zajrzymy, ale jeśli tutaj tak chodzimy dookoła auta, układ wydechowy. BAQ Exhaust, downpipe, catback, 2,75 cala, ale zostawione są tłumiki, także słyszymy, że układ wydechowy jest dziabnięty, ale nie ma tutaj przesady. Jest głośniej, ale nie ma huku, chociaż jakieś popsy też tutaj się zdarzają. No miało to wszystko być po prostu tak stonowane bardziej. No Seacik to badylka tutaj trzeba postawić, ale pamiętam kiedyś był Seat Leon Kombi tej generacji u mnie na kanale z 2.0 TDI pod maską bodajże 184 konie mechaniczne i miał on amortyzatorki, właściciel sobie dorobił, więc to można sobie też zmienić, jakby ktoś chciał. Panie, ale nie badylem będziemy jechać, nie będziemy ujeżdżać badyla, jakby to brzmiało. A proszę, ten silniczek będzie nas tutaj napędzał, 2.0 TSI. Seryjnie było tutaj 280 koni mechanicznych, moment obrotowy 350 Nm, aktualnie 404 konie mechaniczne i 517 Nm. Skrzynia biegów DSG 6-stopniowa, DQ250, mogły być takie Seaty z manualną skrzynią. Program skrzyni, silnika, no to jest przecież jasna sprawa, ale jeśli mowa o modyfikacjach takich mechanicznych, no to tak, intercooler, FMIC, układ wydechowy to mówiłem, modyfikacja do lotu dla MQB, proszę bardzo, tak to wygląda i może tego aż tak nie no widać, bo jest czerwona, mamy tutaj rozpórę z przodu. Może to być zaskoczenie, ale turbinka jest oryginalna, IHI i S38 jakoś. No i jeśli mowa o osiągach, przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta dla seryjnego samochodu to 5,8 sekundy, ale szczerze nie wiem, jak dzisiaj maszyna nam zlepi. Też dzisiaj, no może wszystko to tak pięknie wygląda, ale jest może z 11-12 stopni jakoś. I prędkość maksymalna w serii 250 km na godzinę. Mimo wszystko był to dynamiczny samochód, jak wyjechał z salonu. Dobra, jeszcze mały soundcheck, bo jest troszkę już późno i ciśniemy. I co? Myślę, że brzmi bardzo fajnie. Nie ma jakiejś takiej strasznej przesady. Wrzucamy sobie tryb Cupra. Jeśli chodzi o 0-100, naprawdę ciężko dzisiaj było z trakcją. Procedura ma tutaj pewne ograniczenie na pierwszym biegu. Jeśli startujemy z procedury, no to pierwszy bieg ma ograniczenie. Wymagana tutaj jest super temperatura.
Piękna próba autostradowa o zachodzie słońca. Romantycznie. Zobaczcie, jak ta turbinka tutaj będzie się prezentować świetnie, ale przecież o to w tym samochodzie chodzi właśnie. Co ja tutaj rozpędzony już w trybie luźnego Ryszarda, ale miałem jakiś pewien problem z kamerą i musiałem ją włączyć, ale powiem wam, no zobaczycie, 100-200 później sobie zmierzymy, ale ten samochód gubi trakcję nawet przy 100-110 km na godzinę. Damy sobie prędkość, ojejku, już 240 licznikowe. Tak depniemy bardziej trochę. No, luźny Ryszard i hamujemy, bo wyprzedzanie. Ja pierniczę, 251 już było. Jak coś, to wiatr mamy tutaj boczny. No, zaraz sobie sprawdzimy tutaj. 100-200. BM-eczka wyprzedzi. Będziemy się wspinać teraz pod górkę, odcinek specjalny. Na 100-200 będzie można tutaj zbadać, myślę. Czekajcie, wiecie co? Ja w ogóle tutaj... O! Tak zrobię. Nie jest to tylna napędówka, a przednia napędówka, także spoko loko. Dobra, i tutaj jakieś pewne wyprzedzania są, ale może jakieś takie 100-200 byśmy sobie ciapnęli. No 10,68, ale ja w jednym momencie tak jakby, nie wiem, tak jakby miał ograniczenie jakieś delikatne, złapał przez chwilkę. Spróbujemy w trybie manualnym. Nie wiem, może to przeskok jakiejś trakcji delikatny, czy co? Ciężko powiedzieć. No i teraz decha. Dobra, póki co 280 km na godzinę już było, ale spokojnie. Boczny wiatr, może będzie trochę lepiej zaraz. O, policaje tutaj. No rwie się do jazdy ten samochód. No, będzie troszeczkę w plecy. Nie trzymam do dechy. I teraz można chyba. Nie, wyprzedzanie. Wcześniej odpuszczam. Wiecie co? Tutaj sobie zrobimy 100-200 jeszcze raz, ale w trybie manualnym. Z trójeczki może? Nie, od niższej takiej prędkości. No i teraz tego ograniczenia nie ma, ale już jest pod górkę trochę. Już 10,39 i pod górkę jadąc 0,6%. Też lekki wiaterek mamy teraz w plecy. No i tutaj zawrócimy, zobaczymy jak będzie. Liczę, że będzie mniejszy troszeczkę ruch. Jak na razie było 270 km na godzinę. Ale tutaj widzę w trybie manualnym sobie pojedziemy. O, całkowicie tutaj w bok ustawię. Ja miał pełną kontrolę. Dobra, i soundcheck. Ja pierniczę. Ale to jest dzik, mówię wam. Jeśli chodzi o zakręty, taki Seat się zakrętów w ogóle nie boi. I możemy je pokonywać szybko, ale w bezpieczny sposób. Niedawno był Charger na kanale 6.4 i podobne 100-200 robił w sumie. No, był cięższy, ale też mocniejszy. Ale tam z prowadzeniem naprawdę trzeba było się opamiętać. Dobra, i tutaj sobie też dziabniemy 100-200, troszkę z niższej prędkości. No i znowu pod górkę, kurczę, wyszło.
Oj kurczę, ptaszek jakiś. Trzeba uważać na ptaszki. Czekaj, tutaj 200-250 może. No, pakiecie Maxtona też tutaj nam nie pomaga generalnie. 17 sekund. Dobra, ja tutaj odpuszczam i jadę w takim trybie luźnego Ryszarda. No, jeszcze trochę będzie. Dobra, 278 jakoś było, coś takiego. Dobra, to jeszcze raz 100-200 zbadamy z trzeciego biegu. Najlepiej jest. No i 9,41. No. Dobra, ja zwalniam, jeszcze 5 km mam do stacji benzynowej, a tutaj rezerwa pokazuje mi zasięg już 35 klocków, także nie szalejemy, niech sobie maszyna akurat odpocznie przed zgaszeniem. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten odcinek Wam się niesamowicie podobał, było to coś niesamowitego. Romantyczna próba autostradowa. Pozdrawiam, do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.